Cześć, witajcie. Kolejny film. Tak, zacząłem w środku nagrywać, właściwie na takim początku, ponieważ miało być szybko i sprawnie. Kolejny TYT TH9800 czy tam 9800. Przyszedł do mnie brak odbioru, niesprawny, brak modulacji, więc początkowo wszystko wskazywało na to, że być może to jest problem i tylko z układem, tym procesorem dźwięku. Jednak po wstępnych tutaj pomiarach okazało się, że one są sprawne. Objawy były takie, że po zmianie zakresu powiedzmy na 10 metrów, bo ten duobander, przepraszam, to jest czterobander, 4 pasma. Po zmianie na zakres 10 metrów wydobywał z siebie cykliczny dźwięk, pikanie, bardzo charakterystyczne, czyli zgłaszał jakiś tam błąd. No i nie nagrałem oczywiście sobie wcześniej, ale może znajdę film właściciela, jak ta usterka się objawiała. Zwierza, służba ATC zakończona, do powrotu. No i zacząłem grzebać. Jeżeli nie te moduły, które są sprawne, to zacząłem grzebać. No i pierwsze uszkodzenia, które znalazłem, no to w układzie tutaj, to jest tak zwany, nie tak zwany, tylko to jest taki układ, który wraz z tymi tranzystorami przełącza nam, pełni rolę przełącznika filtrów pasmowych, które są na wejściu, tak podejrzewam. Te tranzystory po prostu załączają odpowiednie filtry pasmowe na wejściu, na wyjściu, na wejściu. W zależności czy nadajemy, czy odbieramy, jak widzimy, pasmo 30 MHz, 350, 450, 150, chyba gdzieś tu jeszcze 50 jest i każde to pasmo po wyborze z panelu to ten układ za pomocą tych właśnie kluczy tranzystorach, są to tranzystory, przełącza nam. No, okazało się, że jak widzicie, tu już nie ma tranzystora T30, który był zwarty, czyli cały czas filtr pasmowy dla nadawania dla 10 metrów był załączony, pomimo iż powiedzmy załączyliśmy sobie odbiór na paśmie tam 2 metrów. Dlatego było to pikanie, dlatego zgłaszał błąd. No i okazało się, że też nie odbiera nam odbiornik. Wymontowałem tranzystor, myślałem, że ruszy wszystko, niestety nadal, oczywiście pikanie ustało, ale nadal nie było odbioru, no i nadawania po 2 metrach. Zacząłem grzebać dalej i znalazłem tutaj diodę, która już została wymontowana, ona jest zwarta. Ta dioda jest tu w układzie, ta dioda wraz już się pastą brudziłem, z tym rezystorem 50 ohmów tworzy taką linię. Myślę, że tu jest jakiś pomiar, nie wiem, mocy nadawanej na wyjściu, czy tam SWR-a. SWR-a chyba nie, ale układ po prostu jest sprzężenie zwrotne tego, co mamy na wyjściu. Uszkodzony był ten rezystor, jak i spalona ta dioda. To też już wymontowałem, rezystor zmieniłem, diody wymontowałem, zamówiłem, oczekuję na przesyłkę. No i tak po kłębce, po nitce do kłębka przeleciałem sobie tutaj obwody odbiornika i mamy tutaj taką ciekawostkę, podwójny, to nie ten, może ten, tak, to będzie, nie, tak, to ten, podwójny MOSFET, wzmacniacz po prostu na wejściu na 2 metrach, ponieważ gdy przytknąłem, słuchajcie, potem gdy wylutowałem już te diody, mówię, może odbiornik zadziała, gdy przytknąłem, tu przekaźnik został rozebrany, niestety one są zalewane, nie najlepszej jakości są. Pod wejściem antenowym, gdy podpinałem generator i podawałem sygnał 144 MHz, nie było odbioru, natomiast gdy przyłożyłem tutaj kawałek kabla, sonda wystarczyła i pełniła rolę anteny, okazało się, że odbieram. Czyli doszedłem do wniosku, że coś wcześniej jest uszkodzone i ten sygnał nie dociera. No i zobaczcie, co mamy tutaj. Podwójny wzmacniacz, podwójny tranzystor wzmacniacza wysokiej częstotliwości zwarty. To jest dwubramkowy zwarty, więc jego też, że tak powiem, strzeliło. Więc z dużym rozmachem to wszystko poszło.
Trochę elementów uszkodzonych, ale to nie wszystko jeszcze, bo gdy dotknę tutaj, inaczej, gdybym tu podał sygnał, czyli za tym tranzystorem, ten punkt jest za tym tranzystorem, który jest strzelony, to niestety działa mi tylko odbiornik numer chyba A, kanał A, więc kanał B nadal nie odbiera, a powinien już odbierać, jeżeli tutaj podaje sygnał. Jeżeli A odbiera, to B też. Jeżeli są sprawne te układy CMX czy CMX. Jeżeli one są sprawne, to powinien odbierać, więc być może jeszcze coś tutaj z syntezą LMX 1511 chyba. Może jest jeszcze synteza walnięta, czyli poszło zdrowo, bo od samego wejścia poprzez tutaj przełączniki, te przełączniki pasm, nie wiem czy też nie synteza, ale po kolei. Odblutowuję diodę, odblutowuję tranzystor, odklucza, ten rezystor już zmieniłem jeden, no i wylutowuję podwójny tranzystor, zamontuję nowy. Zobaczymy, czy pojawi się odbiór już z wejścia antenowego. Jeśli pojawi się odbiór z wejścia antenowego, no to zajmiemy się kolejną usterką, dlaczego tylko działa odbiornik A nie B. Także do boju. No i okej, elementy wlutowane, dioda, podwójny tranzystor. Tutaj z drugiej strony również klucz. Musimy włożyć płytę do urządzenia, zobaczyć czy odpali. No i mała aktualizacja. Odbiornik wygląda, że zaczął działać. Jak widać, dwie linijki działają. Dwie linijki nam się zapalają. A wcześniej tylko odbierał kanał A. Okazało się, że tych uszkodzeń elementów jest jeszcze kilka tutaj w torze. Ja potem pokażę, które były uszkodzone, bo tak dogrywam te filmy. No właściwie na całej płycie gdzieś tam są przestrzelone, przebite komponenty półprzewodnikowe. Także musiał dostać jakiegoś strzała to radio. Niby wygląda, że wszystko ok, jednak jest taki problem, że przy nadawaniu oddaje mi niepełną moc. Na zakresie low jest to 4 W, ale na zakresie high powinno być 50, powiedzmy 40, a on mi oddaje tylko 10 W. Więc szukamy dalej usterki. W paśmie 4 metry i 6 metrów jeszcze raz sprawdzę sobie, żeby być pewnym, ale z tego co mierzyłem, to nie oddaje mocy, praktycznie jakieś tam miliwaty. Więc gdzieś jeszcze jest uszkodzenie, w tym razem w nadajniku. Odbiornik mamy już załatwiony. Jeszcze zobaczę, czy odbierze nam na 70 cm. Ale jeżeli działało wcześniej, to myślę, że i teraz będzie działać. Tu z innego radia spróbuję się na szybko i powinno pójść. Tak, odbiera dwie linijki. Pasmo 6 metrów 10 również odbiera, bo sprawdzałem to wcześniej, więc odbiornik mamy już zamknięty, teraz czas na nadajnik. No więc szukamy punktu wspólnego. Wydawałoby się wspólnego, który nadaje nam 6 metrów i 4 metry. Przepraszam, 10 metrów i 6 metrów. No bo skoro te dwa pasma nie działają, taka podpowiedź kolegi mojego, Krzysztofa, żeby sprawdzić ten element, który jest odpowiedzialny za te dwa pasma. Ja jeszcze tutaj domyślam się, że wcześniej wymieniałem diodę, która jest diodę i rezystor, która jest w układzie APC, czyli automatycznej kontroli mocy. I on odpowiednio ten układ APC wysterowuje prawdopodobnie, nie wiem czy nie driver i końcowy tranzystor, czy końcowy tranzystor, czyli w zależności od tego moc jaka wychodzi, tam jest mierzone w taki paskowy sposób. Jest tu zrobiony na płycie miernik mocy wyjściowej. To co dostaje na feedback, czyli na sprzężeniu zwrotnym informację wzmacniacz operacyjny, to tak jest wysterowany odpowiednio tranzystor. Być może, że on dostaje błędną informację z tego układu, bo ten diodę zmieniłem rezystor, no ale wydawało się, że tylko te dwa elementy były strzelone. Być może strzelony jest również wzmacniacz operacyjny odpowiedzialny za ten układ.
No i błędnie podaje wysterowanie tranzystora i dlatego osiągamy 10 W. Ponieważ wszystko jest ok, częstotliwość jest ok, tylko moc jest za niska. No nic, w takim razie płyta, jeszcze raz wyjmujemy płytę i szukamy teraz w torze nadajnika. Witam po małej przerwie, mała aktualizacja. A mianowicie próbowałem znaleźć, co tutaj może być nie tak z racji braku nadawania. Na paśmie 6 metrów, przepraszam, 10 metrów, małej mocy na 2 metrach 70, było to 10 W, maksymalnie wychodziło. Szukałem w układzie APC, czyli automatycznej kontroli mocy, ponieważ były uszkodzenia diody w tym układzie i tego rezystora, który odczytuje tutaj sprzężenie zwrotne, daje na wzmacniacz operacyjny i ten odpowiednio steruje wysterowaniem tranzystora końcowego, tak zwane APC. W tle słychać świnkę morską, która jest wiecznie głodna. No i co? Ostatnie, co przyszło mi na myśl, to sprawdzić tranzystor końcowy i zobaczcie, bazę pomiędzy bramką a tutaj masą mamy zwarcie, totalne zwarcie, czyli ugotowany jest tranzystor końcowy. Masę uszkodzeń w tym radiu. Okazało się, że właściciel nabył je jako używane. No i prawdopodobnie było sprzedane już uszkodzone. On niedużo nadawał, więcej słuchał. Powoli po prostu wyleciały kolejne pasma z nasłuchu, ale gdzieś tam próbował nadawać i okazało się, że słabo go słychać. No nie dziwię się, ponieważ to miliwaty wychodziły na paśmie 10 metrów, a myślę, że takie użytkował właściciel. No i tyle. No, zamawiamy tranzystor, zobaczymy, co przyjdzie. Ja go sobie teraz wylutuję na spokojnie, czyli wyjmę płytę, podgrzeję, dużo cyny, ale myślę, że wyjdzie spokojnie. Zobaczymy, co przyjdzie, podmienimy i może ruszy. Ten obskubany przekaźnik to nic innego jak po prostu no to są jednorazówki, żeby się do nich dostać, żeby je sprawdzić. On był zawieszony też. Zawieszał się i nie klikał. Muszę to jakoś teraz zabezpieczyć. Wylutować te przekaźniki też wcale nie jest taka łatwa sprawa, ponieważ płyta jest wielowarstwowa. Ona w środku również ma warstwy i jest gruba. To jest grubość około, myślę, 3 mm. Przyjmuje ciepło, odbiera strasznie ciepło i ciężko wylutować. Takie elementy przewlekane. Także do boju i czekamy na tranzystor. Mam nadzieję, że to będzie koniec już tego z prac z tym radiem, bo powiem Wam, przemęczyło mnie. No nie wpadłem na samym początku, żeby sprawdzić tranzystor, bo zmyliło mnie to, że wydaje z siebie moc 10 W. 10 W na 2 metrach to zmyliło mnie i myślałem, że brak tutaj wychodzenia mocy jest związany, nie wiem, z jakimś innym elementem. Ok, wracamy po chwili przerwy. Czy ta niekończąca się opowieść w końcu się zakończy z tym radiem? Przyszła paka. Tranzystor uziemiony. No i zobaczmy, co nam tu przyszło. Nówka sztuka. Logo Mitsubishi. RD70HVF1. No cóż nam zostaje. Lutujemy i sprawdzamy, czy w końcu nasz nadajnik ruszy pełną parą, będzie miał pełną moc. Mam nadzieję, że tak. Ja już sobie tutaj poczyniłem przygotowania, wylutowałem stary, dałem pastę, damy jeszcze pastę od strony tranzystora, no i wrzucamy i skręcamy. No i testujemy. Nowy tranzystor wlutowany, 145 MHz. Nie wiem, czy będzie coś widać, ale niska moc. Moc oddaje, jest to 37 dB, więc 5 W mocy. No i zobaczmy, powiedzmy high, najwyższą moc. Mi zasilacz tu nie będzie wyrabiał, ale zobaczcie, zdecydowanie widać, jest to 44 ponad dBm, czyli 44 dBm to jest na szybko licząc 25 W mocy, a to tylko dlatego, że ogranicza mnie mój zasilacz. Także tranzystor poprawnie wlutowany, dobry. Jeszcze zobaczmy na zakresie 70 cm.
Ja się tu przestawię na szybko. I teraz zobaczmy sobie, powiedzmy dla mocy niskiej. Dla mocy niskiej mamy 40 dBm. Dla mocy tej średniej, takiej średnio wyższej, aj, nie wyrabia mi zasilacz. To może zobaczmy dla mocy medium 2. No moc przyrasta, 41,5 dBm, a 41,5 dBm to jest 15 W mocy, czyli działa wszystko poprawnie. Zobaczmy jeszcze dla tej mocy wyższej 42 dBm. Ja może zmniejszę napięcie. Nie, nic to nie daje. Nie wyrabia mi zasilacz, ale zaraz sobie podłączę radio pod akumulator i wtedy zobaczymy. No i słuchajcie, radio podpięte pod akumulator, pasmo 70 cm, 45,5 dBm na najwyższej mocy. No to jest pełną moc nam oddaje w tym momencie. 45,5 to jest 35 W mocy, tak jak ma być. I 145 MHz, myślę, że zamknie nam również zegar. Około 40 W mocy. A lecimy. 45 dBm. Ok, 45 dBm to jest około 40 W mocy. Pomijając tutaj jeszcze spadki napięcia na kablach. Więc składam radio, wszystko wychodzi na to, że jest uratowane.